Siemanko, witajcie w Nowym Jorku. W dzisiejszym odcinku poznacie gościa, który na co dzień kręci teledyski dla nowojorskich raperów i ma kontakt z ludźmi, których większość zna tylko z filmów o gangsterach. To Polak, który od lat ogarnia tu swoje projekty i opowie nam trochę o tym świecie. Ale żeby nie było tylko o ulicy i muzyce, zabiorę Was też do Central Parku. Miejsca, gdzie można złapać chwilę luzu w samym sercu miasta. Będzie miks rozmów, fajnych historii i nowojorskich klimatów. Zaczynamy! Siemanko, witam serdecznie. Z Agiem, dokładnie. Opowiedz trochę o sobie, co tutaj robisz, ile mieszkasz, jak wygląda życie w Nowym Jorku, to bardziej podziemne życie. Albo bardziej na ulicy, można powiedzieć. Na ulicy chyba bardziej. Na ulicy, właśnie, na ulicy bardziej. Wiesz co, przyleciałem 12 lat temu, więcej chyba, z 14 już może lat temu do Stanów. Jak większość, na chwilę zostałem i nie wróciłem. Jakby tu zacząć w ogóle? No ogólnie od początku, jak tu przyleciałem, to większość Polaków zaczyna i kończy z Polakami. Ja miałem jakieś tam początkowe doświadczenie z Polakami, ale niestety większość tych znajomości się pourywało z różnych względów. No i tak naprawdę jak przyleciałem do Stanów, od razu mieszkałem też na getcie pierwszym na Brooklynie, na Flatbush. Okay. To było tak jak moja pierwsza styczność w ogóle, wiesz, nie mając w ogóle jakiejkolwiek styczności z jakimi innymikolwiek kulturami, mieszkając w Polsce całe życie. Mimo że nawet podróżowałem dużo, no to mieszkając nawet w Polsce, to jakoś tak nigdy nie próbowałem jakby, wiesz, poznawać nowych kultur, ludzi. No, zresztą, no, bądźmy szczerzy, nasza kultura jest kulturą zamkniętą umysłowo, więc gdziekolwiek nie idziemy, no to nie interesuje nas nic oprócz nas samych. Tak, dokładnie. Więc, tym bardziej większość ludzi, nie wiem jak teraz jest, ale z rocznika, którego ja jestem, większość ludzi żyła i żyje dalej stereotypami pod względem innych kultur. Wiadomo, dla nich czarnuchy są najgorsi, złodzieje, mordercy i wszystko. Co prawda większość z nas, białych ludzi, jest gorsza niż oni, bądźmy z tego szczerzy, kto wie, ten wie. No i ogólnie zacząłem od razu tak jakby z kulturą gangów, żyjąc tutaj. Bez angielskiego, bez żadnego doświadczenia, jakby nawet otaczać się innymi ludźmi, no i po jakimś czasie powoli, tak jakby budowałem język, bo też języka nie znałem, polski, hiszpański, rozumiem jamański, rozumiem trochę kreoński, bo mieszkałem z Haitańczykami, mieszkałem z Jamajczykami, mieszkałem z ludźmi z Dominikany, z Kolumbii, także tak jakby liznąłem każdą kulturę, tak jakby dosłownie od środka. Miałem dziewczyny też w tych wszystkich kulturach, więc zresztą mam też dziecko z Afrykanką, z Nigeryjką. No i ogólnie... Dobra, jak to się stało, że gangi zaufały Ci? Jak tam wszedłeś w ogóle do tego półświadka, można powiedzieć? Wiesz co, do tych kręgów? Wszystko w sumie inaczej. Ja doświadczenie tak jakby hip-hopowo-kulturowe mam wielkie. W Polsce robiłem koncerty hip-hopowe, zresztą jestem starszy rocznik, więc wszyscy polscy raperzy starszego rocznika wiedzą, kim jestem. Ze względu którego robiłem im koncerty, miałem taki kolektyw DJ-sko-imprezowy, Arderu się nazywał. Byłem ja, Łukasz Osałsowicz, Stachu Stach i nasz kolega Dziarski, DJ. Jeździliśmy po Polsce, graliśmy koncerty i robiliśmy koncerty. Miałem styczność z kulturą i powiem szczerze, zawsze to było jakieś tak moje marzenie, być tutaj i działać z tą kulturą pod tym względem. Z tego względu, że miałem doświadczenie z kamerą w Polsce, już robiłem jakieś tam teledyski x lat temu, więc jakoś tak zawsze chciałem to robić i jak się to stało tutaj, jak przyleciałem, to tak naprawdę było to na mega spontanie. Byłem pewnego dnia w sklepie, brałem jakieś jedzenie i robiłem jakieś tam Snapchaty. Policjant stał naprzeciwko mnie, czasy ze Snapchata robiłem faka, pokazywałem do Snapchata i wysyłałem z policjantem z tyłu gdzieś w Polsce komuś. I stał ziomek koło mnie, wielki Hiszpan i mówi, yo, watch this. W tamtym czasie jeszcze po angielsku nie mówię, więc to taki łamany angielski, się z nim komunikowałem i ściągnął koszulkę, na koszulce ma fuck the police, tatuaż. I powiedział, że jeszcze nie widział takiego białasa nigdy i kim jestem. Wymieniliśmy się numerami telefonów
I okazało się, że on był jednym z głównych bladców w ogóle w Nowym Jorku całym. Dobra. No i przez to, że jakoś polubił mnie bardzo, zaczął mnie brać po wszystkich dzielnicach, po wszystkich setach, po wszystkich ludziach, studiach, raperach, wszystkim czym się da po prostu, od najgorszej patologii po najlepszą patologię, tak zwaną. No i tak powoli zacząłem poznawać ludzi, budować zaufanie z ludźmi z tego względu, że wiadomo, była wielka różnica językowa, nie mówiłem po angielsku, tym bardziej slangowym No językiem. slangiem, to jest przede wszystkim to. Są dwa różne języki. No tak, oczywiście. Na przykład tego typu ja mówię tylko slangiem. Jeżeli Okej. na przykład moje, nie to, że jestem jakimś gangusem, no, ale większość ludzi, którzy mi się otacza, niestety dalej są gangusy, no po prostu. Jeżeli nawet idę do labeli i mam jakieś duże rozmowy z dużymi labelami i są biali ludzi przy stole, ja mówię po slangu, to nie na mnie patrzą tak, to ty jesteś biały czy czarny. Nie robię tego specjalnie, no po prostu tak już mocno został ten angielski w mojej głowie, więc teraz trochę tak jakby się uczę przełamać ten slang, jak idę już w bogatych ludzi albo w ludzi, których muszę użyć trochę innego języka, więc staram się trochę to a wracając do tego, no to tak naprawdę kwestia zaufania. Wydaje mi się, że to też jest kwestia pewnego charakteru, trzeba mieć, wiedzieć jak rozmawiać z ludźmi, pewność siebie przede wszystkim, no bo jeżeli No to zdecydowanie. idziesz między wilków i jesteś jak owca i się boisz wszystkiego, no to... Szybko cię zniszczą. No bądźmy szczerzy, albo cię okradną, albo cię zniszczą, albo będziesz miał doświadczenie, które później wrócisz do Polski i będziesz gadał, że czarnuchy są najgorsze. Tak. Bo A jakie teraz grupy tutaj są najmocniejsze w Nowym Jorku? Czy nie ma tego, że któraś z danej grupy ci... Nie ma podziału tak jakby na najlepszą, najmocniejszą. Bo są Cripsy, Blocy, Trinitario. MS-13 też tu jest? MS-13 wyczyścili teraz. Okej. MS-13 było na Long Island. Okej. Znałem ich kilku też. Problem z nimi taki jest, że to wiadomo, każdy wie kto to jest MS-13 i zaczęło się hardkorowe sytuacje, gdzieś jakieś ciało bez głowy znaleźli, poobcinane i to zabili jakieś tam dzieci, 12, 14, 15-latków, podcinali im głowy, więc ogólnie poza tym chyba heroina, chyba ich główna rzecz tam to była heroina, więc oni tak jakby zalali heroiną Long Island, a tam wiadomo większość są biali ludzie Tak, no. w bogatych domach, więc wyczyścili ich. Mogę powiedzieć, który najbardziej hardkorowy gang jest, może tak, to Okej. chyba Trinitarius, gang z Dominikany, który Dominikany, był, tak? nie z Dominikany, tak naprawdę stworzony to jest gang dominikański, Okej. ale był stworzony w Stanach, w więzieniu, Okej. ale są sami Dominikańczycy w nim, więc no, tak nazywają Dominikanie, ale był stworzony tutaj w więzieniu. Oni są chyba tak jakby najbardziej hardkorowi w tym. Brutalni, można powiedzieć, tak? Tak. A o jakich najgorszych akcjach tu słyszałeś? Codziennie coś jest. Codziennie się dzieje. Tak, powiem Ci, że nie śledzę tego, no bo dużo negatywnych rzeczy też nie jest dobre. Byłem widziałem kilka sytuacji na własne oczy też, ludzie padali na ziemię z kulą w głowie, z mózgiem na ścianie. No. Nie jest to nic przyjemnego, no ale ogólnie jeszcze wcześniej, dużo wcześniej, jak nie miałem dziecka, no to byłem w chudzie codziennie. No, nie miałem co robić, albo po teledysku, albo przed teledyskiem siedziałem z ziomkami. Teraz jak mam dziecko, całkiem inaczej się poruszam, więc nie mogę sobie pozwolić na to, że siedzę na chudzie, podjeździe samochód zaczyna strzelać. Tak. Siedziałeś tu w więzieniu? Nie, dzięki nigdy. Bogu, wiesz co? I oby się nie zdarzyło. Powiem szczerze tak, sprzedawałem narkotyki tutaj, robiłem różne dziwne rzeczy na początku, jeszcze przed złapaniem kamery. Dzięki Bogu mam chyba jakichś aniołów czuwających nad sobą i Można żyć teraz normalnie, tak? Można żyć normalnie, już nie muszę oglądać swojego, wiesz, Tak. patrzeć się z tyłu albo czy ktoś zapuka Znaczy- mi do drzwi i ktoś No. coś się stanie, tak dzięki Bogu. Dobra, to powiedz jeszcze mniej więcej, żeby ludzie wiedzieli, czym się teraz głównie zajmujesz i z kim jest ta praca, żeby tak sprecyzować. Więc Bo tak. w sumie powinniśmy na samym początku Tak, powiedzieć i poszliśmy już dużo dalej. Wiesz co, jestem jednym z topowych dyrektorów w Nowym Jorku, którzy robią teledyski raperom. Tak jak mówiłeś, różnym gangom, różnym labelom, różnym wszystkim kulturom. Ostatnio przerzuciłem się trochę na filmy, robię filmy, zrobiłem film teraz z Fredro Starem z Onyxu, na pewno większość w Polsce ich kojarzy, dalej Legendy, no i teraz trochę tak jak naprawdę staram się przerzucić na film niż na teledyski, trochę za dużo bólu głowy z raperami. Tak. Te chłopaki, co wczoraj z nimi nagrywałeś, to też z gangu jakiegoś, czy oni akurat byli Znaczy tacy? ten akurat z którym nagrywałem, on jest z Bladcem, to w ogóle też mój artysta Tommy. Okej.
pół Irlandczyk, pół Italian. Okej. Ale generacja stąd, urodzona generacja. Jego rodzice przylecieli od nas, z Europy, ale on już generacją jest. A teraz który gang jest silniejszy w Stanach? Bloodsi czy Cripsi? Wiesz co, Czy już to jest takie, już trochę poszło na nie bok? ma czegoś takiego, który jest mocniejszy. Albo który bardziej liczebny? O. Nie, co do liczb, to chyba oni sami nie wiedzą tak naprawdę, no bo tak jak mówię, są małe frakcje, które powstają codziennie. Ja mógłbym być dzisiaj Blacem Monklisem. To Okej. się skończyły już te podziały rasowe, że jesteś biały, to nie możesz No być właśnie się Blacem. zastanawiałem, jak Jesteś to jest, Clipsem, to- że sami czarni przecież w jednym teamie byli, to już nie ma Jakbym takiego chciał, czegoś, to tak? dzisiaj powiedział z ziomką, że chce być Blacem, Okej. i dzisiaj na Blacem. Okej. Body going down that royalty. I'm a different type of demon and breed. If I'm a calm, I'm taking it lead. Damn, look, if I'm a calm, Wiecie, co jest najgorszego w Nowym Jorku? Tu się po prostu nie da zaparkować samochodu. O kamperze też w ogóle nie wspominam. Bo myślę, nawet ciężko było normalny samochód zaparkować, a co dopiero kampera. Jeździmy i normalnie nie możemy nic kompletnie znaleźć. Półtorej godziny możesz takie sobie. No, nigdzie, ani kawałka miejsca, nic. Normalne auto też jest spoko, wiecie, możecie pewnie sobie... A mam pierwszeństwo? Możecie pewnie wjechać na parking normalny, jakiś taki podziemny albo coś, no ale kampera nie ma opcji. Nie, w tym mieście normalnie nie da się znaleźć miejsca parkingowego. Niestety musieliśmy stanąć w miejscu, gdzie nie całkiem można, ale no nie ma innej opcji. A jak są parkingi, no to wszędzie takie, że no nie wiedziecie kamperem. Dlatego plan na kolejne miasta, w jakich będziemy, zostawiamy po prostu Na kempingu. na kempingu i do miasta jedziemy czymkolwiek innym. Tutaj nie zmieścimy się, co? A też jest no parking. Dobra, mieliśmy jeszcze przygotować dla Was odcinek o Manhattanie, czyli o najdroższym miejscu w Stanach Zjednoczonych do mieszkania, gdzie naprawdę no, trzeba być turbo bogatym, żeby mieszkać, nie ma co ukrywać. Nie uda się ze względu na to, że już wyjeżdżamy, ale możemy trochę też opowiedzieć o tym. Co ciekawe, na Manhattanie tutaj prawie w ogóle nie widać też bezdomnych. Praktycznie w ogóle. Okej, akurat teraz jeden idzie. Ale tak to prawie w ogóle nie było żadnego. Stój, czerwony. Nie było widać żadnego, żeby po prostu gdzieś leżał albo coś. Co jest dla mnie tak zaskakujące i widać, że po prostu to, co powiedzieli, to działa. Ale ja i tak cały czas się zastanawiam, co oni z tymi ludźmi robią i gdzie ich wywożą. Bo to nie ma możliwości, że ten problem nagle zniknął. Nigdy się tak nie dzieje. A tutaj wygląda, jakby zniknął. Dobra, Ala mi teraz powiedziała, że nie sprecyzowałem, o co mi chodziło. To, co powiedzieli, że działa, czyli to, co mówili, że Trump wyczyszcza Amerykę z bezdomnych i że będzie dużo lepiej, to działa. Powinienem dodać tu parę ważnych słów. Jak wygląda teraz przynależenie do gangu? Trzeba, nie wiem, coś specjalnego zrobić albo coś, czy po prostu każdy dzieciak może sobie bez problemu Każdy włączyć dzieciak się do sobie gangu? może włączyć. Kiedyś było niby, że trzeba było zabić kogoś, dołączyć. To dalej jest prawdą, ale to jest tylko w gangach w krajach latynowskich. Bardziej Okej, w tamtych. czyli tutaj już w Stanach to tak nie działa za bardzo. Niby co? MS-13, ale tak jak mówię, wyczyścili ich w Nowym Jorku. Pewnie zostali jacyś tam pojedynczy, którzy się ukrywają, no bo No. jednak teraz całe czyszczenie kultury gangów jest mocne. Więc, No i w ogóle tu u nich w kraju zrobił, jak ten prezydent byłem, wszystkich. byłem tam. Totalnie, Poleciałem albo byłeś tam. tym w więzieniu, no, bo tam można odwiedzić podobno Nie to można. więzienie. Chciałem, ale trzeba. Ty się dostaniesz, bo jesteś blogerem. Musisz Wiem, wysłać powiedzieli mi, że papiery mogę pojechać. No. I dostaniesz dostęp. Ja się chciałem dostać z ulicy, nie ma takiej możliwości. Ale szczerze ci powiem, że nie wiem, czy bym się nie bał zrobić takiego filmu o tym. Powiem ci tak, nie Czy ma mnie się gdzieś bać. nie chcieli dopaść później. El Salvador jest jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Chodziłem z zegarkiem, z biżuterią, nikt mi nic, stary nawet się na mnie nie popatrzył, ani nic. Tam teraz podobno jest poza nawet tym jest- tatuaż i od razu do więzienia cię wsadzają. Nie, no patrz jak ja wyglądam. No ale nie, mówię, że jak jesteś stamtąd. Tak, to jest Stamtąd, znajdą na tobie jakiś tatuaż i od razu pucha, nie? I tam mają od razu dożywotki każdemu walą, kto jest z gangu, Z nie? tamtego więzienia nie wychodzisz. Nigdy już nie wychodzisz, nie? Poza tym widziałeś te dokumenty, tam w ogóle nie ma Widziałem, operacji, widziałem, nic tam wchodzę, nie ma, nic, kompletnie. leżysz na tym, umierasz tam jak pies, normalnie na ziemi. No ale to jest niesamowite, że ktoś tak należy mi wyczyścił się, to no, kraj. jak
zajebał koleś 25 ludzi, obciął im głowy, no to nie ma czegoś takiego, że się koleś zmieni po 10 latach. No nie, po no 6 oczywiście, latach, że nie. więc Dziwne, że ich nie zabijają, ale gadałem z kimś tam w El Salvador, jak byłem, to mi powiedzieli, że oni mogliby ich zabić, ale oni nie chcą ich zabić, bo oni chcą, żeby oni cierpieli. No właśnie, To żeby jest mieli nauczkę. cierpienie. No. Oni tam podobno płaczą, ci kolesie, co pozabijają po 20-40 osób, to tam ryszą, jak dzieci podobno po nocach. No ale wiesz, jak oni tam Wiesz, są co zamknięci, że oni są tam pomieszani ze sobą Tak, specjalnie, tak, żeby gangi ze sobą były zmieszane i nic nie mogą, Ale nic polecam, nie leć mogą. tam, no, powiem ci tak, jest tak tanio, jest No. kurwa tak tanio, jest masakra. Jest masakra i bezpiecznie po środku nocy możesz chodzić gdziekolwiek, nic ci nic nie zrobi. Nic kompletnie. Nic. To ciekawe właśnie. Był się Murder chyba tam Capital, wybrać, nie no. mogłeś tam polecieć jako biały człowiek, bo by cię zabili wychodząc z lotniska, porwali, a teraz możesz iść po środku ulicy, w środku chudu, czegokolwiek i ludzie się nawet na ciebie nie płaczą, tylko się uśmiechają, bo w końcu turyści przyjeżdżają i wydają pieniądze, wiesz o co chodzi. Ciekawe, a tutaj na przykład, nie wiem, na takim Bronxie, bo Bronx kiedyś to była taka chyba najbardziej niebezpieczna dzielnica w Nowym Jorku, czy to też było takie trochę rozdmuchane za bardzo? Jest dalej, są części, które są patologią, jak skurwysyn, że no, wiesz, większość ludzi, no nie ma, tak naprawdę nie ma co tam szukać, no jedynie co może znaleźć to problemy. Tak? No problemy jedynie, dokładnie. Chyba, no. że masz ochotę na pójść się pobić, to nawet się nie będziesz Nawet z nie nimi mówisz, oni bić, będą tylko strzelać się pewnie, bo no właśnie. Nikt nie bije, wiesz o co chodzi, tu się nikt nie bije, tutaj strzelają pierwsze, No. później zadają pytania, więc... A tutaj na przykład jak złapią cię z bronią, to od razu, takie wiesz, jak zatrzymają samochód, takie wiesz, pełne nie wiem, gangusów, znajdą broń, Wiesz to co? od razu idą siedzieć, czy raczej Nie, zabierają? Wiesz co, różne są sytuacje. Pierwsze tak, zależy jaką broń znajdą. Masz trzy rodzaje broni. Legalna, nielegalna, ale z serial numbers i masz tak zwanego burnera. Tak. Burner jest bez serial numbers. Przerobiony taki, tak? Nawet nie, albo po prostu wybite numery, zdrapane czy coś, to już jest jako burner. Problem jest z tym, że jeżeli złapią cię z burnerem, to chyba od razu masz 10 lat. O, kurde. Od razu widzisz. od kopa. Nawet chyba sąd jest od razu. No, nie ma takiej opcji, żeby cię wyratowali. Poza tym sytuacje są różne. Zależy, czy jesteś felon. Jeżeli jesteś felon i cię złapią z bronią, to idziesz od razu siedzieć. Jeżeli to jest twoje pierwsze, tak jakby pierwszy raz cię złapią, masz czysty rekord, no tam 2-3 lata chyba dostaniesz. Pod koniec dnia, no pójdziesz siedzieć. Albo zależy tak naprawdę od tego, jak bardzo brudne masz papiery i zależy, ile masz pieniędzy, żeby zapłacić za Tak, no. adwokata. A chłopaki, z którymi tutaj pracowałeś, jak ci opowiadali na przykład o więzieniu, jak nie wiem, bo na pewno nie jeden z nich siedział, mówili o jakichś hardkorowych akcjach, co się działo, czy raczej tutaj jak już idziesz siedzieć, to już po prostu, żeby odsiedzieć i tyle. Taka klasyka tak zwana, no dzięki Bogu i wiadomo, nie planuję. No, oby nie, oby chciałbym nigdy. widzieć takich, że chodzę do więzień, widywać się z ziomkami, Tak. no ale wiadomo, to są tylko kafeteria i wiesz, godzina i wychodzę. Ale no klasyka chyba jak w każdym więzieniu, no musisz uważać z kim gadasz. Poza tym tutaj więzienia też są, na zewnątrz nie ma wojny gangów, w środku więzienia są. jest wojna gangów. Tak. Klipsy z blacami walczą w środku. Co jest śmieszne, no bo już na zewnątrz już tego nie ma. No. Więc kurwa, no nie ma w ogóle jakiegokolwiek sensu tak naprawdę. No ale w środku oni, zresztą w przypadku na przykład ty i ja byśmy dzisiaj poszli w Stanach do więzienia, no to musimy się z białymi nazistami trzymać. No tak, no bo z czarnymi nie będziesz trzymał, z latynosami nie będziesz trzymał. No bo zaraz się zabiją, no po prostu zależy też jakie więzienie, jeżeli to jest federalne, jeżeli to jest state'owe więzienie, oni też mają tak jakby różne, wiesz, te więzienia, więc to zależy też tak naprawdę. No, ale No dobra, ale jakbyś był na wolności na przykład w Bloce albo w Cripsach i wjeżdżasz do więzienia, to i tak już nie przynależysz do nich, musisz do nich idę dołączyć? od razu do Blasów, tak. A, od razu, do Czyli nich ja na dołączyć, przykład, tak. jeżeli ja jestem biały, w Nowym Jorku jestem Blacem, idę siedzieć, od razu idę do Blaców. Okej. Od razu. Jeżeli powiem, że jeżeli na przykład oni wiedzą, że jestem Blacem, ale nie dołączę do nich czy coś, no to już to mam problem. Okej. A słyszałeś coś, jakieś dobra, może nie ciekawe, że to nazwałem, o jakichś takich hardkorowych akcjach, co na przykład policja to robiła z gangusami, nie wiem, jakieś masowe strzelanie, Wiesz albo co? czyszczenie dzielnic, albo coś takiego? To teraz cały czas rejdy robią. Ogólnie się też trochę zmieniły z Nowy Jork. Wiesz co, wcześniej inaczej, zalegalizowali trawę. Tak. Zresztą widziałeś wczoraj, możesz jarać wszędzie, gdzie chcesz, przy policji możesz jarać. Dalej wiadomo, nie możesz tak jakby prowadzić samochodu, jarać jointa, no bo to dalej jest coś, co nie powinieneś robić, No. ale ogólnie się zmieniło. Wcześniej policja próbowała, wiadomo, dużo było przestępstw związanych z trawą, więc dużo czarnuchów szło po prostu za gramy siedzieć.
Teraz się trochę to pozmieniało i teraz tak naprawdę czego szukają, cała ta policja to ogólnie czego szuka, to są twarde narkotyki. Fentanylu. Fentanyl teraz jest tak jakby numer jeden, który ścigają. Bo ja właśnie słyszałem, że kiedyś tutaj było właśnie ze strony policji bardzo rasistowskie zachowania Oni do dalej czarnych są, latynosów, że ich strasznie dojeżdżali wszędzie. Powiem ci, oni są rasistami, nie wiem czy to rasizmem, no ale do mnie też są rasistami. Wiesz, ja też wyglądam inaczej, te tatuaże na twarzy robią swoje, więc jeżeli na przykład jadę samochodem i mnie zatrzymają i mam kilku kolesi w samochodzie, no to jestem traktowany jak oni. Okej. Więc to tak naprawdę... No tak, no bo to w sumie odgórnie cię od razu biorą za gangu, sobie nikt nie będzie pytał, czy Tak, należysz do tak, gangu, tak. czy nie, tylko od razu cię za niego mają. Jest agresywna policja, ale z drugiej strony nie ma co się dziwić, że jest agresywna, no bo oni też są agresywni. No to jest w ogóle, wiesz, nie ma co porównywać, ale widziałem, wiesz, podrzucanie dragów, wiesz, nielegalne aresztowania. No ale dzięki Bogu masz ten cały system tutaj później, więc jeżeli jesteś mądry, masz jakiś tam, wiesz, dobrych adwokatów, no to jeszcze hajs z tego wyciągniesz później, z czego ludzie robią. Tak, no tutaj właśnie to Stany Zjednoczone mają do siebie to, że duże te odszkodowania, wszystkie można możesz wyciągać, to- nie? Wszystko pod wywrócisz się odszkodowanie. tutaj, dzisiaj masz dobrego adwokata i dobre zdjęcie albo film i możesz poskarżyć właściciela tego budynku i wydać pieniądze. To jest niesamowite Czasami zajmuje tutaj. to miesiące, lata, no ale... No, ale w końcu coś ale dostaniesz. wiesz, niesamowite, no dosłownie można skarżyć wszystko. Tak. Jak ja lubię Nowy Jork. Naprawdę podczas tej podróży Nowy Jork awansował u mnie parę oczek do góry. No, u mnie też. Spośród naprawdę ulubionych miast na świecie. Teraz ciężko mi określić, który jest moim bardziej ulubionym. Czy Los Angeles, czy Nowy Jork? Moim Nowy Jork na pewno. Tak? Kurde, ja nie wiem, bo jednak w tym Los Angeles te wszystkie Też było palmy, fajnie, no. te plaże, to Venice Beach. To jest tak niesamowicie piękne. Tak, w ogóle Los Angeles podczas tego wyjazdu mi się znacznie bardziej podobało niż kiedyś. choć Nie, wiecie, to zdecydowanie było najlepsze Los Angeles, jakie kiedykolwiek do tej pory widzieliśmy. O, takie autobusa chciałem kiedyś przerobić na kampera, ale by to było super. Weź tym zaparkuj. No to ja o Jak tym my już pomyślałem mamy teraz. problem z kamperem. A co Ja wy naprawdę, tam- zanim to powiedziałaś, o tym pomyślałem. Ej, ale naprawdę było takie wkurzające. Nie no, wrócimy, pewnie będzie mandat. Właśnie już nawet pytaliśmy Na się, ile bank będzie będzie. mandatu. No i nie no, po prostu stwierdziliśmy, że musimy dokończyć nagrywać odcinek, bo nie ma innego wyjścia i tak nie ma gdzie zaparkować. Czekaj, chodź tędy może. Naprawdę ciężko mamy się zdecydować nad tym, które miasto jest lepsze. Czy Nowy Jork, czy Los Angeles, no bo i tu są plusy i minusy, i tu są plusy i minusy. Ale Miami też jest ogólnie zarąbiste. No też, ale akurat z tych trzech Miami mi Tak, najmniej. a ja lubię Miami Beach najbardziej No. chyba. Miami Beach? No, Miami Mi Beach. Miami Beach się w ogóle nie podoba. Co ty gadasz? Brzydka, duża w plażach, na której nic nie ma. A nie, To to już nie tam plaża. Miami Beach jako miasteczko. A, no to da, myślałem, że plaża Miami Nie, Beach. Miami Beach Bo sama jako- plaża jest okropna. Jako miasteczko. No, ale Czy okropna? Nie. dajcie znać w komentarzach, znaczy do ludzi, którzy tutaj byli albo którzy mieszkali, które miasto dla Was lepsze jest. Ciekawe. Dobrze było taką ankietę zrobić. Bo już stwierdziliśmy, że jednak ciężko się z tym pogodzić i wtedy będzie trzeba przyjechać na tydzień, na 2 tygodnie tutaj i na 2 A tygodnie możesz tutaj. zrobić ankietę pod tym? No filmem? mogę zrobić I możesz chyba. zrobić Los Może Angeles, zrobię. Nowy Jork albo odpowiedź nie byłem. Dobra, może coś takiego zrobię. Każde miejsce na trening jest dobre. Gościu zupełnie TikToki kręci. Na środku ulicy sobie ćwiczę, ale do tyrany mocno. Przedtem jak jeszcze nie miałem córki,
Miałem jakieś tam propozycje właśnie, żeby wrócić i robić klipy w Polsce, ale... Bo środowisko znasz całe, tak? No wszystko, to łatwiej by wszystkie, było na wszystkie. pewno. Miałem cały czas właśnie jak tu przylatuje ktoś, tu dzwonił do mnie. Ostatnio Żabsonowi robiłem teledyski też. Kto tam, było mnóstwo tych dużo bardzo tych młodych polskich raperów przylatuje. Często Tak. są koncerty jakieś? Wiesz co, nie powiem Ci szczerze, że nawet nie wiem, bo tak nie śledzę polskiego hip-hopu za bardzo, tylko w momencie, kiedy po prostu ktoś przylatuje, o siema, potrzebujemy teledysk. Ale jakieś tam koncerty się odbywają. Jest ten Gramix, Gregory, który robi całą tak jakby kulturę polską tutaj. Kilka lat temu było mnóstwo tych koncertów, teraz wydaje mi się, że to umarło chyba. Ci wszyscy młodzi ludzie już, tym bardziej ta nowa generacja Polaków nie wspiera polskiej To już kultury. nie jest ten hip-hop, co kiedyś za naszych czasów. My to się wychowaliśmy naprawdę na tym Tak, hip-hopie w tak, Polsce, a tak. teraz to już w ogóle... I już- Ale to jest w ogóle inny hip-hop, bo kiedyś hip-hop w Polsce był z osiedli, chłopaki Wiesz co, naprawdę z osiedli, z ulicy i tak dalej. Bez obrazu dla tych młodych jest artystów, ale to inaczej. nie jest hip-hop, to jest muzyka pop w Polsce, no bądźmy Tak. szczerzy. Zaczynając od tych Kizo, wszystkich, wiadomo, osiągnęli wielki sukces. ale Wielki, no Kizo osiągnął naprawdę ogromny nie można sukces, tego no. nazwać kulturą hip-hopową, no bo to jest pop połączony trochę z disco polo takim, no. Taka muzyka popularna dla ludzi po prostu, Tak. żeby sobie tupali nóżką. Inne pieniądze też teraz z tego są, bo kiedyś chłopaki to ciłali jak się dało z każdej płyty, z każdego koncertu, Słuchaj, żeby parę pamiętam, groszy zarobić. Ja płaciłem moleście po 3000 zł, 2000 za koncert, teraz 30 000, 40 000. Chłopie, teraz to by za to nawet, jakbyśmy sobie takiego SMS-a, to byśmy nawet nie odpisali. Tak, wiesz o co chodzi, no ale to było 15, 16, 17 lat temu jak to robiłem, więc wiadomo, ale słuchaj, no co pod względem muzyki nie jest to mój klimat, ale wielkie gratulacje dla też nich, uważam. jak to poszło, bo w końcu mamy pierwszych polskich milionerów z tego, z czego Muzyk, powinno być. Dokładnie wiesz, o co tak. chodzi. Kiedyś to było nie do pomyślenia w Nie ogóle, ma nawet takiego. najsławniejsi w Polsce nie mogli tego osiągnąć. Nie ma Nawet jak takiego. mieli swoje ciuchy, Inaczej powiem Ci wytwórnie, tak, wszystko, to i tak tego nie nigdy było. nasza muzyka polska nie będzie muzyką międzynarodową. To, Tak, jest, no to jest, wiadomo. nie ma takiej możliwości. No niestety, dalej wydaje mi się, że nie jesteśmy zbyt, może nawet nie lubianym krajem na świecie, ale po prostu ludzie nie mają pojęcia o nas. Tak. Więc to jest takie, z Polski jesteś, co to, gdzie Polska, kurwa? Wiesz o co chodzi, więc ludzie po prostu nie zwracają tak jakby uwagi do naszej kultury. Z jakim kozakom największym tutaj robiłeś teledyski? To Kurczę. bardziej jest taki, bardziej chłopaki, właśnie ci z gangów i tak dalej, czy jacyś tacy też znani? Nie, ja robię, Co ludzie mogą ich robię poznać? wszystkich. Robię ich tych bardzo sławnych, robię tych najmniej sławnych. I ogólnie tak jakby ja jestem bardzo tak jakby otwarty na pomaganie całej kulturze. No, z tego względu, że czarna kultura tak jakby mnie stworzyła, więc dla mnie jest to, że ja dalej daję z powrotem Dobra. do community. No, Ale bo- głównie z czarnymi robisz, czy... Nie, mieszanka. okej. Jakieś- Na przykład robiłeś? Z takim sławnym najbardziej, znacie Ganę? Nie, my to w ogóle z tymi zagranicznymi to my to tam... Możesz, ale mów, bo pewnie widzowie będą znali Zrobiłem niektórzy. Ganę, teledysk nowy, teraz z jego płyty, z taką ekipą produkcyjną, zrobiłem Jada Kissa, pracuję z Onyxem, Fabio, robię teraz teledysk. Kurczę, chyba wszystkich raperów w Nowym Jorku zrobiłem. Która dzielnica w Nowym Jorku jest najbardziej związana właśnie z tym hip-hopem ulicznym? Jest jakieś takie, Wiesz któreś najbardziej, co? czy tak wszędzie rozwalone po całym mieście? Wszędzie tak naprawdę. Wiesz co, każda dzielnica ma tak jakby swojego, tak jakby, albo kilka twarz hip-hopu Okej. tak naprawdę. Więc ciężko jest powiedzieć tak naprawdę, która dzielnica jest tak jakby najbardziej hip-hopowa. No każda dzielnica tak jakby ma coś, wiesz o co chodzi z hip-hopu. A bitwy są to popularne? Czy to raczej już Wiesz, odeszło? są, ale wydaje mi się, że chyba to umiera trochę taka freestyle kultura. Przepraszam, mój kolega Cortez dalej to robi, ale nie jest to już tak, jak było kiedyś. Że... Dobra, a chłopaki jak tutaj robią teledyski właśnie ci z gangów, oni robią teledyski, żeby pokazać jak najbardziej to ulice, narkotyki, gang i tak dalej, czy bardziej już idą w tą stronę, żeby pokazać jak mają dużo pieniędzy, jak żyją dobrze i tak dalej? W którym kierunku to Wiesz bardziej co, idzie? 3 strony tego są medalu. Pierwsza to jest fejkowanie. Udawanie, że się z bogatym. Udawanie, że się bogatym, a Wynajęte auto. no, jest wypożyczony za $700 na 2 godziny. No to w Polsce też dużo tego jest. Wiesz o co chodzi? Większość tego tak naprawdę Tak. jest, bądźmy szczerzy. Nie stać Dlatego o to tych zapytałem ludzi, od razu. Nie stać na takie rzeczy. Zegarki popożyczane od kolegów, łańcuchy, tak. wiesz o co chodzi. Druga strona to jest ci, którzy chcą naprawdę pokazać prawdę i pokazują prawdę jak jest. A trzecia strona to są ci naprawdę bogaci.
którzy naprawdę przynoszą $100 000 w gotówce w swoich pieniędzy, przyjeżdżają swoim samochodem, mają łańcuch za $500 000 na szyi z zegarkiem za $700 000. Dobra, ale to myślę, że oni mają, nie jest w z stanie. muzyki mają takie pieniądze, czy to po Tak, prostu są też kartele i tak dalej? Nie, wiesz co, no wiadomo, dalej większość tych hip-hopowców, income jest uliczny, skamerzy, drug dealerzy, złodzieje, różnego typu akcje, ale mały procent tych robi pieniądze z muzyki i to są ogromne pieniądze. I jest mnóstwo pieniędzy. Tutaj, jeżeli chodzi o music industry, mówimy o milionach dolarów. Mój kolega teraz, właśnie ten ziomek, który wczoraj go nagrywałem, pracowaliśmy nad jego płytą, jego dealem, dostał deala na $4 miliony po 2 latach. No to jest dużo, no to jest sporo, To naprawdę. są pieniądze, które Cię ustawiają do końca życia. Dokładnie Poza tak. tym później jeszcze żyjesz z royalties. Co 3 miesiące dostajesz czek. Do końca Twojego życia. No tak, to jest z odsłuchań i tak dalej, nie? Wszystkie platformy, YouTube, platformy, Spotify. cokolwiek. Plus koncerty, merch, cokolwiek, więc no No to już jest fajnie, już tak się przebić to jest naprawdę fajnie. leżysz na dupie i dostajesz czek co 3 miesiące. A jak pracujesz z takimi ludźmi, którzy naprawdę mają konkretne podpisane koncerty, znaczy kontrakty, to oni też potrafią Ci konkretnie zapłacić, czy raczej masz ustalone z góry Wiesz stawkę co, dla każdego nie, taką samą? Ja mam różne stawki, zależy od kim jesteś dla mnie. Bądźmy szczerzy, ja też dużo oceniam ludzi. Jeżeli większość ludzi, jak piszą do mnie Instagram czy coś, to jeżeli widzę na Instagramie, że mogę po prostu masz hajs, no to wezmę więcej od Ciebie. Jeżeli widzę, że jesteś raperem z getta, który ledwo może mi zapłacić $500, no to wezmę $500. No tak jak mówię, lubię dawać do community i tak naprawdę nie będę wyrzucał tych małych raperów, bo prawda jest taka, jeżeli któryś z tych raperów wypali, no to ja się staję bogaty w tym samym momencie, więc nie ma co ignorować tego, bo tak naprawdę większość tych małych artystów jest dużo lepszych niż ci więksi artyści. No. Tak, no. Więc tak to wygląda, więc jest wielka zbieżność. Wpadłeś tu kiedyś w jakieś poważne problemy właśnie przez to, że z gangami się bujasz? Wiesz co, miałem kilka niemiłych sytuacji w stylu bardziej takich, że no, nagrywałem z tymi i ci się źli zrobili. No ale ja staram się być dosyć mocno neutralny, w niektórych przypadkach trochę ciężko być neutralnym. No to mnie zastanawiało właśnie mocno, jak to wygląda. Ale wiesz co, no do tej pory jeszcze aż tak hardkorowej akcji nie miałem. Miałem jakieś tam rozmowy w stylu, że nagrywałem z bratcami cały tydzień i krypsi się do mnie, że co ja robię, że co. Ale to bardziej z tego względu, że to chyba taka zazdrość trochę, wiesz co. może i tak, no. Nie ukrywam, ładnie robię te teledyski i dużo ludzi się do mnie strasznie odzywa, więc jeżeli nie mam czasu dla tych ludzi, to ci ludzie się robią źli, więc tak to polega. Nikt Ci nigdy bronią nie groził? Nie, ale ja groziłem ludziom. To dobrze w tą stronę. Więc bardziej w drugą stronę szło No. niż w tą, dzięki Bogu. Całe szczęście, całe szczęście. Dobra, gdzie Cię ludzie mogą znaleźć w ogóle? Na Instagramie Akin Films NYC. Zostawimy Wam na dole, także wbijcie, zostawcie obserwacje. Zobaczcie, co fajnego robi Akin, jaką fajną robotę. Jakieś takie najbardziej znane Twoje teledyski, które ludzie mogą zobaczyć gdzieś na YouTube na przykład? Wiesz co, niech ludzie wpiszą sobie moje imię na YouTube. A, wystarczy wpisać Akin i tam powinno się... setki tych klipów. Małe klipy, duże klipy, każda rozbieżność, także zapraszam do oglądania, jeżeli Fajnie. mają ochotę. To dziękuję bardzo za świetną rozmowę. Bardzo mi było miło. Dzięki wzajemnie. Życzę powodzenia i farta przede wszystkim, żeby się nigdy nic nie stało złego, bo to wiadomo, świat jest jaki jest. No i tyle. Zapraszam Was serdecznie jeszcze raz na Instagrama. Sprawdźcie świetną robotę, a my lecimy dalej. Piękny golden hour się robi. 18:30 prawie jest. Jest idealny czas, żeby się przejść do parku. W ogóle usytuowanie tego Central Parku to jest dla mnie takie mistrzostwo. Na 2 kamery się leciał. Ale dużo ludzi tutaj przychodzi do tego parku. Dużo ludzi jakieś aktywności sportowe sobie robi. Rowerek, bieganko, spacerki. Fajne miejsce, bardzo fajne. Central Park to zielone serce Nowego Jorku, które każdego dnia odwiedzają tysiące mieszkańców i turystów. Rozciąga się na ponad 340 hektarach i oferuje jeziora, mosty, alejki spacerowe i szerokie polany. To miejsce odpoczynku od zgiełku miasta, gdzie można biegać, jeździć na rowerze albo po prostu usiąść na trawie.
Park pojawił się w niezliczonych filmach i serialach, stając się ikoną Nowego Jorku. To właśnie tutaj najlepiej czuć kontrast między betonową dżunglą a naturą w samym centrum metropolii. Boisko do baseballa. Właśnie widzieliśmy przed chwilą, chłopak szedł z kijem baseballowym. Tutaj inne chłopaki sobie rzucają piłkę. Co by się nie działo, mecz baseballa musimy na pewno zacząć. I amerykański futbol. Będę o tym powtarzał często, żeby to zrobić. Nie wiem, w którym mieście się to uda, ale musi się udać. I rodeo. Tak. Rodeo to jest też coś, co na pewno chcę zobaczyć. A ty chcesz zobaczyć rodeo? Nie wiem. Ciekawe to będzie. Bardzo ciekawe. Jak kowboje jeżdżą. A raczej ujeżdżają. Byki na przykład. To jest rodeo? No, bo można na konie, te takie dzikie, to tak ten. Albo byki. One nie są smutne, te zwierzęta? Nie, uśmiechnięte. O, tu jest most. Dajcie znać, czy to jest ten most właśnie, który był w Kevinie. Jak ta babka od gołębi rzuciła tymi nasionami w złodziei i gołębie ich napadły. Ciekawe, czy to ten... Jej, jak ty to pamiętasz, ile ty Ja razy wszystko, ja to oglądałeś? ze 100. Pomyślcie, że Ala oglądała tylko raz Kevina w Nowym Jorku. I to jeszcze przez przypadek, jak byliśmy akurat w święta w Filadelfii. Wiecie co, bo Ala słyszała, że Central Park po zmroku jest niebezpieczny. Jak ktoś jest tutaj z Nowego Jorku, a na pewno jest nie jedna osoba, dajcie znać, czy to prawda. Bo w sumie Także nigdy tu nie byliśmy po zmroku. Po zmroku lepiej się nie zapuszczać. No właśnie, dajcie znać, czy to prawda, czy to po prostu tak gadają. Może kiedyś tak było, wiesz, teraz naprawdę widać różnicę. Kosmiczną. Kosmiczną zmianę w Stanach Zjednoczonych widać w tych dużych miastach. Bardzo mi się Na podoba. plus. No, bardzo na plus. Patrz, jak fajnie sobie ludzie spędzają popołudnie. Relaksik w parku. No i dobra, koniec tego odcinka. My już się zawijamy do kampera, ruszamy w stronę Waszyngtonu, czyli kolejny odcinek będzie już z Waszyngtonu. Zapraszam serdecznie i oczywiście polecam bardzo upcars.pl. Dzięki chłopaki, pozdrawiam. A jeśli ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje kanału, a już została naprawdę ostatnia prosta do tego miliona, zostawcie suba. Pozdro.